wyszło Dark Souls 3, czyli zgodnie z numeracją 5. odsłona serii Soulsborne. I kolejny raz będziemy walczyć z koszmarnymi potwornościami wymarłych światów, ginąc raz za razem i mówiąc pod nosem wyrazy, od których kwaśnieje mleko i rumienią się nawet zasuszone, doświadczone staruszki. Ale czy aby na pewno? Zacząłem swoją przygodę w nowych, mrocznych duszach i... cóż, czuję się jak w domu, bezpiecznie wręcz. Oczywiście ginę, oczywiście napotykam przeciwników, którzy są dla mnie wyzwaniem i oczywiście nadal chwila nieuwagi może doprowadzić do tego, że poćwiartuje mnie na kawałki nawet najsłabszy przeciwnik, ale czy Soulsy naprawdę są takie trudne? I nie mówię tu tylko o najnowszej odsłonie, która podobnie jak Bloodborne nieco ułatwia rozpoczęcie zabawy nowym graczom, ale wcale nie jest specjalnie łatwiejsza, tylko my, stare wygi, mamy za sobą dziesiątki godzin treningu, więc radzimy sobie lepiej. Więc nie mówię o tej części, mówię o całej serii. Ba, pozwolę sobie tu na dość śmiałą tezę. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam, dlaczego Soulsy nie są aż tak trudne, jak nam się czasem wydaje. W tle będziecie oglądać Dark Souls 3 w wersji na PS4, bo właśnie w to teraz gram. Gra wyszła też na PC-ty Windowsowe i Xboxa One. Oczywiście nie twierdzę, że Soulsy są łatwe, byłoby to stwierdzenie godne wysokopoziomowego idioty, ale ilość materiałów i recenzji mówiących o tym, jakie to dusze są trudne, przekroczyła już dawno masę krytyczną. Poza tym gadanie o umieraniu w Soulsach jest już dziś okrutnym banałem. Od słuchania i czytania o tym można, cóż, umrzeć. Dlatego uznałem, że o wiele ciekawszy będzie materiał o tym, jakie rzeczy w Soulsach mają ułatwiać życie graczowi. Ale najpierw zacznijmy od tego, co sprawia, że postrzegamy Soulsy jako trudne, zanim w ogóle w nie zagramy. Marketing. I nie mówię tu tylko o tym, że hasłem reklamowym Soulsów od dawna jest Prepare to Die, czyli przygotuj się na śmierć, ale o całej narracji w mediach i internecie. Ba, nawet ten materiał zaczyna się od gadania o poziomie trudności. Skoro wszyscy mówią, że gra jest trudna, to chyba wypada im wierzyć, czyż nie? Tak działa społeczny dowód słuszności. Ciekawe, że przecież niejedna strzelanka na wysokim poziomie trudności potrafi być wredniejsza. Granie po sieci w FPS-y to już w ogóle rozgrywka dla hardkorów, a popularność zdobywają dziś tytuły, które sięgają po formułę roguelike, czyli takie, w których gra kończy się w chwili śmierci, a dalsza zabawa wymaga rozpoczęcia gry od nowa. A jednak to Soulsy sprzedano nam jako trudne. Zresztą gry też podkreślają to wrażenie. Zauważyliście, jak prawie wszyscy przeciwnicy w Soulsach są więksi od postaci gracza? Nie mówię tylko o monumentalnych bossach, ale pierwszy lepszy pastuch z widłami góruje wzrostem nad postacią gracza. To prosta sztuczka percepcyjna, tworząca wrażenie, że wszystko jest bardzo niebezpieczne dla naszego bohatera. Ba, czasami nawet najwięksi przeciwnicy niekoniecznie są najniebezpieczniejsi, bo zadają tyle obrażeń co mniejsi, a poruszają się relatywnie wolno. Co nie zmienia faktu, że coś olbrzymiego automatycznie jest przez nasz mózg uważane za potężne zagrożenie, które może nas przypadkiem rozdeptać. Ale dość o tym, co wpływa na naszą percepcję poziomu trudności. Zobaczmy, w jakich punktach Soulsy nie są aż tak trudne, jak się wydają. Śmierć. W czasach wszechobecnych punktów kontrolnych gra, w której zgon ma znaczenie, jest czymś świeżym. Ginąc stracimy postęp w danym poziomie oraz dusze pełniące rolę waluty i punktów doświadczenia. Z tym, że w sumie dusz nie tracimy, bo w miejscu naszego zgonu leżą i czekają, aby je podnieść. Stracimy je tylko, jeśli zginiemy ponownie przed podniesieniem tych poprzednio upuszczonych, a i tak możemy je ponownie wyfarmić na odradzających się w nieskończoność wrogach. Tylko ta utrata dusz po ponownym zgonie zdarza się głównie na początku gry, kiedy jeszcze nie umiemy za dobrze grać, a postać jest słaba. Wtedy też nie tracimy specjalnie dużych ilości dusz, bo i nie zbieramy ich wiele, a odrobina rozsądku pozwala na późniejszych etapach gry w zasadzie w pełni uniknąć tracenia większych ilości drogocennych zasobów. I zgon nie zabiera nam niczego innego. Pancerz, broń, już uzyskane poziomy to pozostaje. A do tego gry dają jeszcze szansę, aby to odzyskać. Jak to się ma do pierwszego lepszego roguelike'a, w którym śmierć pożera całą naszą postać? Tak naprawdę ważniejsze w mechanice dusz jest poczucie zagrożenia. Zostanie pokonanym ma bardziej potencjalne konsekwencje niż realne. Bardziej boimy się tej straty, niż ona naprawdę się nam przytrafia. Estusy.
leczące napoje. W innych grach trzeba je zbierać lub kupować. Tutaj co prawda gra mocno ogranicza to, ile możemy ich nosić ze sobą, ale odnawiają się samoczynnie przy ogniskach. No, w Bloodborne flaszki z krwią trzeba było farmić, ale tam było to dość łatwe. Jak samo odradzanie się Estusów wpływa na rozgrywkę? Ano tak, że nie boimy się ich używać. Bo zawsze lepiej się uleczyć niż zginąć. Jeśli zginiemy, to i tak nie będzie to miało znaczenia, bo ich nie tracimy, a być może Estus nas uratuje. Leczący przedmiot, którego nigdy nie trzeba farmić, sprawia, że leczymy się chętniej i rzadziej giniemy. Poza tym licznik aktualnie posiadanych Estusów jest też dobrą ochroną dla naszych dusz. Jeśli widzimy, że butelka się opróżniła, to znak, że może warto by zawrócić do monopolowego, to znaczy ogniska, i wydać to, co już uzbieraliśmy. Zresztą drugi najważniejszy zasób dostępny w grze, czyli dusze, też nigdy się nie kończy, bo przecież oferujący je przeciwnicy odradzają się bez końca, pomijając Dark Souls 2. Teoretycznie Soulsy mają coś w stylu otwartego, nieliniowego świata, w którym można się zgubić, ale poziom trudności poszczególnych lokacji szybko informuje gracza, że być może w dane miejsce wszedł zbyt wcześnie. Tu jest dla niego jeszcze póki co strefa łomotu i wypadałoby poszukać innej drogi, na przykład na siłownię. Bloodborne i Dark Souls 3 dość wyraźnie upraszczają te kwestie, oferując nieco bardziej liniowe lokacje, ale spójrzmy prawdzie w oczy, wszystkie te gry mają określoną, preferowaną kolejność pokonywania miejscówek. Pójdziesz gdzie indziej? Cóż, witamy w piekle. Poza tym Dark Souls oferuje bardzo dużo wolności, jeśli chodzi o styl grania. Nie ma tu takiej sytuacji, że gra jest trudna w określony sposób i gracz musi sobie z tym poradzić albo zginie. Jeden ubierze postać lekko i będzie tańczył między ciosami. Inny się opancerzy, aby móc przyjąć na klatę więcej ciosów, a samemu będzie powolnymi atakami ogromnego tłuczka przerabiał wroga na kotlety. Jest tu też magia oraz broń zasięgowa, bloki lub uniki, więc dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego. Nic tak nie ułatwia gry jak możliwość ukształtowania rytmu rozgrywki pod siebie. Najbardziej męczą się gracze, którzy grają niezgodnie ze swoimi preferencjami i umiejętnościami. Tutaj pewnym odstępstwem było Bloodborne, które narzucało grającemu szybszy i bardziej agresywny styl gry. Z tego właśnie powodu niektórzy uważają ten tytuł za łatwiejszy, a inni za trudniejszy od Soulsów, bo nieco ograniczał wybór stylu gry i nie pozwalał każdemu dostosować go do siebie. Mroczne dusze straszą mnogością statystyk postaci i wywołują zagubienie podczas levelowania postaci, ale tak naprawdę trzeba by się było bardzo postarać, aby sobie te statystyki popsuć w stopniu uniemożliwiającym granie. W odróżnieniu od klasycznych japońskich RPGów albo nawet gier diablowatych, tutaj równie ważne co cyferki przypisane do siły lub zręczności są umiejętności gracza, a poza tym niektóre efekty nadawane uzbrojeniu, chociażby zaklinanie ognia w miecz, czynią niektóre statystyki nieistotnymi. Poza tym, gdyby dobre ogarnianie rozwoju postaci było konieczne, nie byłoby na świecie ludzi przechodzących Dark Souls bez levelowania, pancerza i z bardzo prostym uzbrojeniem. Jest to oczywiście sport dla twardzieli, wcinających na śniadanie żelbeton popijany kwasem solnym, ale jego istnienie pokazuje, że błędne rozdzielanie punktów nie psuje gry. Może ją jedynie nieco utrudnić. W niegościnnych światach Soulsów nie jesteśmy pozbawieni pomocy. Jasne, na każdym kroku coś próbuje nas zmiażdżyć, zjeść, spaść na głowę albo przytulić w niezbyt miły sposób. Najczęściej próbuje zrobić to wszystko jednocześnie, ale pomoc nadciąga zewsząd. Dotykając plam krwi możemy zobaczyć wiele mówiące zgony innych graczy. Czytając i oceniając podpowiedzi dowiadujemy się o czyhających pułapkach i dostajemy podpowiedzi dotyczące skutecznych taktyk. Jeśli jakiś boss naprawdę daje nam w kość, możemy przyzwać innego gracza do pomocy, a sieciowe wiki tworzone przez społeczności są jednymi z najbardziej rozbudowanych i najlepiej napisanych w całym internecie. Oczywiście nie wszyscy chcą nam pomóc, zdarzają się też inwazje wrogich graczy, ale tych naprawdę łatwo da się uniknąć, jeśli nie chcemy się pojedynkować. Ale to, co chyba jest tu najistotniejsze, to fakt, że żadne Dark Souls nie wymaga od gracza, aby miał refleks niczym azjatycki ping-pongista. Oczywiście dobry czas reakcji pomaga przy pierwszym wchodzeniu do nowych lokacji i walce ogólnie, ale ta indywidualnie zróżnicowana cecha każdego człowieka nie musi być bardzo rozwinięta, ponieważ walka w tych grach opiera się raczej na obserwacji i nauce ruchów przeciwników oraz szukaniu taktyki, która pozwoli wykrwawić wroga, zanim ten wykończy gracza. Na odnajdywaniu odpowiedniego rytmu oraz sekwencji ataków, uników, bloków, używania przedmiotów leczących itd. To nie jest Devil May Cry, w którym trzeba stepować po przyciskach niczym młot pneumatyczny. To nie Call of Duty oczekujące od gracza, że jego mózg i ręka staną się żywym aimbotem. To są zdolności,
których niektórzy nie są w stanie posiąść, choćby nie wiem ile ćwiczyli, bo każdy człowiek ma inną reaktywność układu nerwowego. Tu jedyna aktywność wymagająca refleksu i bardzo dokładnego wyczucia czasu to parowanie pozwalające odbić cios przeciwnika i wykonać potężną ripostę, ale każdą z tych gier można przejść bez korzystania z tej umiejętności. Soulsy nie wymagają od grającego niczego, czego by nie mógł posiąść każdy gracz. Cierpliwości, wytrwałości i odrobiny analitycznego myślenia. I oczywiście, że Soulsy są piekielnie trudne. Oferują ciężkie wyzwania, zawierają frustrujących bossów. Bez tego nie byłoby popularności serii, bez tych wyzwań nie byłoby satysfakcji, którą daje mało jaki tytuł. Ale nie brakuje drobnych elementów, które ułatwiają rozgrywkę, czynią wysoki poziom trudności znośnym, pomagają przekuć porażki w zwycięstwo. I chociaż nie są to gry dla każdego, to w zasadzie może je przejść prawie każdy, bo nie ma tu niczego, czego nie dałoby się pokonać wytrwałością. Cóż, niech wielokrotna śmierć i okazjonalne zwycięstwo będą z wami. Game on! Zaciąłeś się na jakimś bossie? Zabija cię za każdym razem? Jesteś tak blisko, ale wciąż za daleko od zwycięstwa? Odłóż pada, napij się kawy, zjedz babeczkę, skorzystaj z toalety, zobacz co słychać w pralce, zdrzemnij się. Nie, wiem, nie można spać, kiedy boss niepokonany. Po prostu zrób sobie przerwę, a potem wróć do gry i pokonaj bossa od razu przy pierwszym podejściu. To działa. Winda, chwila relaksu. Co to? Gin, bydlaku, gin! No.